Serdecznie witam w kolejnym odcinku playlisty Prometeizm pod tytułem Temida, część pierwsza. W poprzednim odcinku 12 podsumowałem ideę prometejską i neoprometejską. Natomiast w tym odcinku będę kontynuował tę serię, ale w aspekcie odbiegającym od idei prometejskiej. Moi drodzy, zdecydowałem się na kilka kolejnych odcinków w playliście Prometeizm w tematyce praworządności panującej obecnie w Polsce nie jako sędzia, prawnik czy prokurator, ale obywatel pełen wątpliwości, jak na przykład: czy nasze prawo mające służyć społeczeństwu jest jeszcze bezstronne i sprawiedliwe? Czy tak naprawdę można nazwać je jeszcze prawem? Na początek nawiążę do czasów historycznych starożytnej Grecji, która znacząco wpłynęła na dzisiejszą kulturę europejską. Grekom zawdzięczamy kilka rzeczy, jak na przykład demokrację, naukę, filozofię, sztukę, architekturę i oczywiście Igrzyska Olimpijskie. Ze sprawiedliwością związana była grecka bogini Temida, uważana za uosobienie sprawiedliwości, prawa i wiecznego porządku. Temida uchodziła za córkę Uranosa, greckiego boga nieba, i Gai, ziemi matki. Matka Gaja, jedno z najstarszych bóstw greckich, wyłoniła się z chaosu, uosabiała płodność i macierzyństwo. Sama z siebie zrodziła góry, Urosi, a z miłości jej i eteru zrodziło się morze, Pontos. Według Greków Gaja urodziła syna Uranosa i później stała się jego małżonką. Uranos i Gaja mieli liczne potomstwo, jak Hekatoncheirowie, Cyklopi, Tytani i Tytanidy, razem 18 dzieci. I teraz wkracza na scenę Zeus, który zanim poślubił Herę, pojął za żonę Temidę. Z ich związku narodziły się 3 córki, zwane chorami: Eunomia, Dike, Eirene oraz 3 Moiry, a także dziewica Astraja, uosobienie sprawiedliwości, oraz nimfa rzeki Erydanu. Według znawców mitologii greckiej Temida była główną doradczynią Zeusa i jako jedyna z bogiń pierwszej generacji pozostała na Olimpie. Tradycyjnie Temida była przedstawiana z wagą, mieczem i opaską na oczach. Opaska, według popularnej interpretacji, miała symbolizować bezstronność. Znane jest również powiedzenie: sprawiedliwość, czyli Temida, jest ślepa. Powstaje pytanie, czy wyroki wydawane przez ślepą Temidę będą faktycznie bezstronne, skoro nie widzi, a może nie chce zobaczyć obu stron konfliktu. Figury Temidy często występują na sali sądowej i jej postać widnieje również na pieczęci stanowej Nowego Jorku. W Polsce można ją zobaczyć w herbie Janowca Wielkopolskiego. Zostawmy teraz Grecję i przyjrzyjmy się Rzymowi. Rzymianie w odróżnieniu od Greków wznosili wspaniałe gmachy publiczne, takie jak łaźnie, bazyliki i amfiteatry. Dzięki nim powstały wielkie termy, czyli publiczne łaźnie, teatry, bramy, mosty oraz wodociągi poprowadzone mostem, zwane akweduktami. Kulturze rzymskiej zawdzięczamy rzymskie litery oraz podział roku kalendarzowego na 12 miesięcy i 365 dni. Poza tym to właśnie Rzymianom zawdzięczamy przepisy prawa prywatnego. Co prawda prawo rzymskie nie jest dziś prawem obowiązującym, ale porównania współczesnego kodeksu cywilnego z 1964 roku z prawem rzymskim wskazują, że współczesne kodeksy cywilne przejęły wiele rozwiązań i zasad prawa rzymskiego. Od spraw sprawiedliwości w Rzymie była inna bogini, nazywana Justitia. Boginia ta utożsamiana jest z grecką Dike lub Temidą
i przedstawia postać kobiety w długiej szacie, opartą na włóczni lub mieczu, trzymającą w ręku wagę. Justitia, w przeciwieństwie do Temidy, nie ma opaski na oczach, chociaż niektóre jej współczesne wersje są z opaską. W każdym razie, jeżeli Temida posiadała opaskę oznaczającą bezstronność, to Justitia jej nie ma i być może z tego powodu jej bezstronność nie jest już taka oczywista. Co myśleli Rzymianie o bogini sprawiedliwości Justitii? Rzymianie wierzyli, że Justitia w złotym wieku żyła na ziemi, a potem razem ze wzrostem ludzkiej niegodziwości udała się na nieboskłon, stając się konstelacją Panny. Czyżby sami Rzymianie, widząc co się dzieje na ziemi, zdecydowali się wysłać swoją boginię sprawiedliwości Justitię aż do konstelacji Panny? Przyglądając się naszym reprezentantom prawa i sprawiedliwości, uważam działanie Rzymian za całkowicie usprawiedliwione. Powstaje pytanie, na jaką konstelację zasłużyli rzekomi bezstronni i sprawiedliwi? I chociaż wybór nie jest prosty, sądzę, że im bardziej odległą galaktykę wybierzemy, tym lepiej będzie dla nas, obywateli. Na tym zakończę odcinek 13, w którym przedstawiłem dwie boginie sprawiedliwości, Temidę i Justitię. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek 14 pod tytułem Temida, część 2.